Bitwa pod Bratysławą, stoczona w lipcu roku 907, była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Starcie to rozegrało się pomiędzy wojskami węgierskimi, zwanymi także Madziarami, a armią wschodniofrankijską. Wynik tej bitwy miał dalekosiężne konsekwencje, decydując o losach regionu na wiele kolejnych dekad i umożliwiając tak naprawdę Madziarom ugruntowanie swojego panowania na terenach Kotliny Panońskiej. Ale to nie wszystko, ponieważ w tytule zapowiadającym ten film jest sentencja, co Piastowie zawdzięczają pierwszym Madziarom. Tutaj bardzo dobrze widzimy geopolityczne konsekwencje, które często rozgrywają się daleko poza granicami naszego kraju, a mają niebagatelny wpływ na jego dalsze losy. Ponieważ już tutaj możemy doskonale dostrzec, jak ekspansywne było państwo wschodniofrankijskie, które usiłowało już wtedy poszerzyć swoje wpływy na Europę Środkowo-Wschodnią. I wracając na moment do samych Wielkich Moraw, nie możemy zapomnieć o jednym. Świętopełek, czyli przywódca Morawian, instalował swoje kolonie osadnicze wraz z załogami wojskowymi na terenach dzisiejszej południowej Polski, które to były zamieszkiwane przez różne plemiona słowiańskie, z pewnością planując przyszłą inwazję na północ poza Karpaty oraz Sudety, gdzie również chwilę wcześniej musiał zmusić do chrztu i hołdu księcia Wiślan. I przez długi czas w IX wieku problemem dla wschodnich Franków było tak zwane państwo wielkomorawskie. Ale po śmierci Świętopełka sytuacja zmieniła się diametralnie. Gdzie dwaj jego synowie nie mogli dojść do porozumienia, państwo to popadło w spory kryzys. A kryzys jest tym, czego właśnie wyczekują wszyscy sąsiedzi, mający wobec tego państwa wrogie zamiary. Ponieważ właśnie w tym okresie czasu wschodni Frankowie dostrzegli znakomitą okazję, by rozczłonkować stojące im na drodze skłócone państwo Wielkich Moraw. I w tym celu postanowili zawrzeć sojusz z koczowniczymi Madziarami, co jak później się okaże było kolosalnym błędem i proszę sobie wyobrazić, jak zapewne wielką obrazą dla pierwszych chrześcijan musiało być złożenie przysięgi na psa z pogańskim ludem koczowniczym naciągającym ze stepów Euroazji w celu zmiażdżenia właśnie Wielkich Moraw, gdzie już wtedy przestrzegano tych, którzy zawierali ten sojusz przed tragicznymi konsekwencjami układania się z poganami. Na początku X wieku wspominani Madziarzy, wędrowny lud wywodzący się z obszarów stepowych Euroazji, dotarł do Kotliny Panońskiej. Kto wie, czy owa kotlina nie była głównym siedliskiem Wielkich Moraw. Była to ziemia o dużym znaczeniu strategicznym, wcześniej historycznie należąca do Imperium Rzymskiego, a później kontrolowana właśnie przez różne plemiona germańskie, a końcowo przez Morawian. I po osiedleniu się w regionie w roku 895 wkrótce Madziarzy zaczęli prowadzić bardzo agresywną politykę, organizując liczne najazdy na sąsiadów, a zrozpaczeni Morawianie, chcąc przywrócić do egzystencji swoje państwo, zaczęli szukać pomocy wśród Franków, ale również niewykluczone, że także wśród Madziarów. A dla samego Królestwa Wschodniofrankijskiego, będącego jednym z kontynuatorów Cesarstwa Karolińskiego, Madziarzy stanowili śmiertelne zagrożenie. Ich ciągłe, regularne najazdy powodowały znaczne szkody i przeszkadzały w spokojnej egzystencji ich państwa, a ich niezwykła mobilność i skuteczna taktyka walki uniemożliwiały łatwe ich pokonanie w otwartym polu. I dlatego też w roku 907 książę bawarski Luitpold postanowił zorganizować dużą ofensywę, która miała na celu ostateczne wyparcie Madziarów z Kotliny Panońskiej raz na zawsze. Po śmierci Arnulfa z Karyntii w roku 899 tron wschodniofrankijski objął jego nieletni syn Ludwik IV, zwany Dziecię. Ze względu na młody wiek króla realną władzę tak naprawdę sprawowała arystokracja oraz duchowieństwo. Z racji tego, iż był za młody, aby dowodzić inwazją, książę bawarski Liutpold, bardzo wpływowy szlachcic, również książę w tamtym czasie Czechów, objął dowodzenie nad tą wyprawą z racji tego, że już wcześniej odnosił zwycięstwa w walce z Węgrami i doskonale znał ich sposoby wojowania.
I tak w maju roku 907 w Enns zgromadziły się wojska bawarsko-czeskie podzielone na dwie kolumny oraz flotę rzeczną. Pierwszą kolumną poruszającą się na południe od Dunaju dowodził arcybiskup Salzburga Theomar, wspierany przez innych duchownych dowódców. Natomiast drugą kolumną, maszerującą na północ od rzeki, dowodził książę Luitpold. Dnia 24 czerwca południowa kolumna dociera pod las wiedeński. Powolny marsz i duża liczebność wojsk bawarskich znacznie ułatwiły zadanie Węgrom, ponieważ dzięki sprawnie działającym zwiadowcom śledzenie ruchów przeciwnika było dla nich dosyć łatwe i w dniach od 26 do 28 czerwca dochodzi tam do pierwszych starć, które znacznie spowalniają marsz Bawarów, dając Węgrom cenny czas na koncentrację ich własnych sił i ściągnięcie koczowniczych wojsk w pobliże Bratysławy z pozostałych części ich dominium. Na początku lipca książę Luitpold przekracza rzekę Morawę. Wkrótce pokona on węgierską obronę dzięki cennemu wsparciu floty rzecznej i zbliża się na 15 km od samej Bratysławy, a Arpad, przywódca Madziarów, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie postęp sił frankijskich, postanowił rozbić siły bawarskie, zanim te zdołają się połączyć, gdyż wtedy najprawdopodobniej, ze względu na ich znaczną większą liczebność, Węgrzy nie mieliby szans w bezpośrednim starciu. I tak 4 lipca Węgrzy przeprowadzili pozorowany atak na kolumnę Theotmara, stosując taktykę udawanego odwrotu, która wciągnęła Bawarów w pułapkę. I przypomina to tą samą taktykę, którą później stosują Słowianie bardzo szeroko, a konkretnie właśnie jej użyje Mieszko prawie 70 lat później pod Cedynią. Jednak w tamtym czasie wojownicy Franków, widząc sztandary głównych sił wodzów węgierskich, najprawdopodobniej samego Arpada i jego synów, upewniają się, że jest to główny atak Madziarów. W skrócie taktyka walki Madziarów oddziałów koczowniczych w tamtym czasie wyglądała w ten sposób, iż używali oni swoich łuków refleksyjnych, ostrzeliwując Franków z pewnej odległości, samym nie mogąc być porażonym przez wroga. Następnie pozorując ucieczkę, co skłaniało Franków do ataku, a ci znów byli zaskakiwani taktyką swoich adwersarzy, bo gdy dochodziło do zwarcia na ostrza, nagle Madziarzy przerywali walkę, odjeżdżali i ponownie atakowali z łuków z coraz to innych nowych miejsc, powodując zamieszanie i chaos w szeregach Franków. Pośród zgiełku bitewnego w końcu Frankowie nie wytrzymują i dochodzi do generalnej szarży całej ciężkiej jazdy bawarskiej, a w zamyśle było to, iż taki frontalny atak w końcu skłoni Madziarów i do walki bezpośredniej. I tak w decydującym momencie bitwy ciężka jazda węgierska uderzyła na zdezorientowane i zagubione w zgiełku bitewnym siły bawarskie, doprowadzając do ich rozbicia. Najpierw włóczniami strącali oni z siodeł swoich oponentów, a później w ruch poszły topory oraz buławy. I wkrótce cała szlachetna konnica frankijska uciekała już, ale to na piechotę w popłochu przed Węgrami, co wywołało oczywiście przerażenie i dodatkowy strach pośród zwykłej piechoty, a konni łucznicy Madziarów ponownie pojawiali się ni stąd ni zowąd na skrzydłach i tyłach Franków, dokonując ostatecznego zniszczenia wrogiej armii południa. Możliwe też, iż wtedy to właśnie wódz węgierski Arpad zostaje śmiertelnie ranny, ale dzięki temu cała kolumna wroga zostaje wybita niemal do nogi wraz ze wszystkimi dowodzącymi szlachcicami. I to właśnie tego dnia w tym starciu zginął arcybiskup Theotmar. Jednak pamiętajmy jeszcze o następnej kolumnie wroga II Armii Północnej, gdzie już tak osłabione przecież wojska węgierskie muszą ponownie zmierzyć się z Luitpoldem, gdzie ma on dwukrotną przewagę nad swoim przeciwnikiem. I 6 lipca Węgrzy decydują się na kolejny z ataków na główny obóz bawarski, wspierani tym razem przez załogę z Bratysławy przez wojów słowiańskich z Moraw,
którzy już wcześniej utrudniali życie Bawarczykom. Również to w tym czasie flota bawarska zostaje zniszczona, prawdopodobnie za pomocą płonących strzał lub innych środków zapalających, nie mogąc w ten sposób wesprzeć swoich ludzi walczących na lądzie. I po raz kolejny koczownicze siły Madziarów odnoszą drugie zwycięstwo. Natomiast dzień później, 7 lipca, resztki armii bawarskiej próbowały jeszcze uciekać do Ensburga, chroniąc się w tamtejszej twierdzy, jednak Węgrzy, stosując ponownie taktykę pozorowanego odwrotu, ostatecznie gromią swojego przeciwnika. Następstwa bitewnej wiktorii koczowniczych Madziarów z siłami bawarskimi wspieranymi przez Czechów były bardzo znaczące i długofalowe. Po raz pierwszy istnienie przyszłego księstwa Węgier zostało obronione, ekspansja Franków wschodnich na Europę południowo-wschodnią zatrzymana, a późniejsze cesarstwo niemieckie jeszcze przez ponad około 100 lat nie mogło zebrać tak licznej armii inwazyjnej i pierwszy poważny atak w tym kierunku przeprowadzą dopiero w następnym stuleciu. Dodatkowo zwycięstwo to umocniło pozycję Węgrów w Kotlinie Panońskiej i teraz to oni byli siłą ekspansywną, dokonując najazdów na całą Europę Zachodnią, docierając aż do samej Hiszpanii. Od tego też czasu Węgrzy zaczęli ingerować w sprawy europejskie, niejednokrotnie angażując się w konflikty na terenie Francji, Niemiec czy Włoch. Również w wyniku tej porażki upadł sam ród Luitpolda, tracąc wpływy w cesarstwie niemieckim. Również bitwa pod Bratysławą jest przykładem starcia dwóch odmiennych kultur wojskowych: ciężko zbrojnej armii bawarskiej i mobilnych stepowych wojowników węgierskich. Jest to jaskrawy przykład wyższości tej strategii i tej taktyki w starciu z wrogiem zachodnim, gdzie wojska na zachodzie Europy będą musiały dostosować się do nowych metod walki, by odnosić w przyszłości zwycięstwa w starciu z wrogiem ze wschodu, a doskonałym kontynuatorem tego sposobu walki i zwycięstw stanie się wiele wieków później nasza husaria. Zwycięstwo Węgrów miało też ogromne znaczenie dla późniejszych Piastów i państwa gnieźnieńskiego. Frankowie nigdy nie dostali się na tereny byłych Wielkich Moraw, co z pewnością w przyszłości ułatwiłoby im atak na ziemię przecież polskie. Nie tylko od strony zachodniej, ale też od południowej, w ten sposób okrążając organizację państwową Mieszka, czyli protoplastów państwa polskiego, i być może to zwycięstwo w ogóle przyczyniło się do tego, iż nasze państwo dziesiątki lat później mogło w ogóle powstać. Jak później powstało państwo polskie, to mam nadzieję, że i pod tym filmem powstaną wasze komentarze, do których serdecznie was zachęcam. A jeśli jesteś tu nowy, to pamiętaj o dzwoneczku przy subskrypcji, jeżeli ten film spodobał ci się. Do usłyszenia, do zobaczenia ponownie.